Dzień dobry, witam Was moi kochani po długiej przerwie. Dawno mnie nie było, ale dużo się działo, muszę Wam powiedzieć, i stąd też powód mojej nieobecności. Tak w skrócie, to tak naprawdę losy tego ogrodu się ważyły tej wiosny, powiem Wam szczerze, ponieważ nie było wody. Ja do tej pory to brałam wodę z zestawu przez te wszystkie lata, podlewałam ogród wodą z zestawu. To jest bardzo fajne w ogóle podlewanie, bo ta woda z zestawu jest taka bogata w składniki odżywcze, ponieważ tam są ryby w tym stawie i taki od razu lekki nawóz był. Ale właściciel się zmienił, no i niestety już nie miałam dostępu do tej wody. Może pamiętacie, w zeszłym roku właśnie wezwaliśmy tutaj pana, który kopał studnię. Już było pierwsze podejście do studni. Niestety się to nie udało. No i tak naprawdę nie wiedziałam, czy w ogóle będę mogła mieć tu ogród, no bo wody nie było. Zrobiłam sadzonki, no z taką myślą, że najwyżej, jeśli wiecie, się nic nie uda, to sadzonki, nie wiem, pójdę na rynek, posprzedaję, porozdaję. A tak naprawdę nic nie siałam w ogrodzie, no bo nawet nie było czym tego podlewać. W szklarni posadziłam pomidory w maju, no to miałam tam wodę deszczową. W tych kastrach, co tam widzicie, to sobie tam poustawiałam wzdłuż dachu szklarni i mi się nazbierała woda. No to tyle co te sadzonki, a tak żeby cały ogród podlewać niestety nie było. Całe szczęście, że w tym roku jakoś trochę popadało, no więc ten ogród też jakoś nie wysechł. Ale przez to wszystko to nawet tak powiem Wam, ta wiosna to taka była bez zapału u mnie. No bo myślę sobie, co ja tu właśnie będę robić, jeśli się okaże, że nie będzie wody. I dopiero teraz zaczynam tak naprawdę porządki w ogrodzie. Planuję wysiewy. Takie będą spóźnione, ale będą. Coś jeszcze na pewno zdąży urosnąć. Wysadziłam już prawie wszystkie sadzonki, które naprodukowałam. Zaraz Wam tak wszystko opowiem, obejrzycie. Też mnie właśnie tam parę osób prosiło o spacer po ogrodzie, ale naprawdę ja nie miałam co pokazywać. Tutaj powiem Wam, jeszcze do niedawna były chwasty, chaszcze, bo nawet właśnie nie wiedziałam, czy to plewić się opłaca. No, ale tutaj mi też przyszła z pomocą Marta i tak naprawdę powiem Wam, że bardzo dziękuję Martusiu, bo tutaj od razu praca jakoś tak we dwie się szybciej to wszystko zaczęło porządkować. Także bardzo jestem wdzięczna. No i mogę dopiero jakoś Wam chyba pokazać co nieco, co się dzieje, no i tak poopowiadać. Opowiem Wam też, co właśnie zamierzam siać, bo myślę, że może też ktoś się spóźnił, tak jak ja, może też ktoś już planuje drugie wysiewy. Też niestety dużo było takich klęsk żywiołowych typu zalane ogrody, gradobicia, tak widziałam, bardzo współczuję Wam, jeśli Was to dotknęło, więc tak naprawdę niektórzy zaczynają drugi raz sezon, więc może się komuś przyda, ja pokażę zaraz, co ja tam będę wysiewać. No i tak, obejdziemy tak szybciutko ogród, mniej więcej Wam pokażę co i jak. Coś jeszcze właśnie powiem Wam o tych wysiewach, pokażę o szklarnię, bo dzisiaj przyjechałam właśnie te pomidory podwiązywać. No i myślę, że już teraz będzie tak sezon dla mnie nabierze rozpędu. No, mam też dużo filmów takich zaległych, które muszę pomontować, ale właśnie przez to, że teraz jestem tak zajęta w tym ogrodzie, że po prostu każdą wolną chwilę tutaj staram się nadrabiać to i jak już wracam do domu, to nie mam siły montować, ale tak dzisiaj pomyślałam, nagram Wam tak film po prostu na spontanie, żeby pokazać Wam, co tutaj się dzieje. Więc tak udało nam się tutaj wyplewić grządkę ze szparagami. To też Wam pokażę, taki film poświęcę szparagom, bo tutaj mam takie szparagi i z rozsad, i z nasion. Tu wsadziłam sadzonki arbuzów. Zaczynają już kwitnąć, kochani, ale widzicie, one troszkę takie są jeszcze pożółknięte, bo je wsadziłam kilka dni temu. No i widać, przetrzymane były te sadzonki, no ale tak jak mówiłam, nie wiedziałam, czy w ogóle będę je sadzić. Więc no tak, one myślę parę dni się zrobią bardzo zielone, bo
Ja już tak kiedyś tak zrobiłam, że właśnie posadziłam już takie pożółknięte. Generalnie to będą te sadzonki właśnie nie za ładne. Tutaj mam 2 patisony, no też właśnie widać pożółknięte, ale już tam środeczki się zielenią, także one po prostu teraz będzie moment i ruszą. Tu wszystko jest przygotowane jeszcze do wysiewów. Tu rodzynka brazylijskiego mam. W tym roku go posadziłam do gruntu, nie w tych wiaderkach. Tu są melony, też takie mizerne, przetrzymane, już żółte liście, ale może coś tam będzie, bo już tam coś kwitnie. One się najpierw pojawiają kwiaty męskie, później kwiaty takie żeńskie. Tutaj jeden zwięd, nie wiem, coś może go podgryzło. Tutaj ten też coś tak, a nie, dobrze, tak wygląda już. Tutaj drutowce są w tej grządce, więc możliwe, że też korzenie są podgryzane. Tutaj może tak przejdę do tych okrągłych. Fasolkę już szparagową. Fasolkę możecie, słuchajcie, jeszcze czerwiec, lipiec spokojnie sobie siać co parę tygodni, żeby mieć na ciągły zbiór. Tu jeszcze będzie jarmuż dosadzony, taki na środku. Na razie są truskawki i jakieś kwiaty. Takie klomby mi się zrobiły kwiatowe. Mięta, tutaj również truskawki. Rabarbar, już mu obcięłam kwiatostany. No, także tyle. Tam jeszcze będę ten szczypior zetnę już i po bokach dosieję rukole, ale też jeszcze właśnie muszę tu ściółkę przynieść, bo nieściółkowana ziemia. Ja już to wiele razy pokazywałam, pokażę wam. To jest nieściółkowana ziemia. No jest tam jakaś wilgoć, ale dopiero tak głębiej. A kiedy już mamy zaściółkowaną ziemię, to ona, popatrzcie, jest cała wilgotna. O, odsuwam sianko i jest wilgoć. Ja to pokazuję bardzo często, bo wiele nowych osób jest i pyta się właśnie, po co ja to siano kładę, ale właśnie po to. Więc tu będzie taka rukola, szczypiorek. Wracając, tutaj mam w tych donicach 2 ozdobne słoneczniki. One będą tak się rozkrzewiać i przynajmniej tak na opakowaniu. No tam jeszcze coś dosadzę, może jakieś sałaty. Nagietki mi się wysiały z zeszłego sezonu. A w tym roku trochę zmian mam, bo tu jest raz, 2, 3, 4 te donice, te grządki okrągłe. Obsadziłam 4 cukiniami. Cukinia jest ogromnym krzakiem, który będzie się tutaj wykładał mi na tej grządce. A wokół są jarmuże. Tutaj jest akurat ta scarlet bordowy. On nie jest jakiś ogromny, przynajmniej u mnie on nigdy jakoś tak nie rośnie do wymiarów ogromnych, ale myślę, że sobie poradzi między tymi dużymi liśćmi cukinii. Najwyżej tam, wiecie, będę go jakoś odsłaniać. Tutaj mam z kolei taki jarmuż zielony. On jest do 30-40 cm, taki mini. No i ta cukinia już była wcześniej sadzona. To zobaczcie, jaka zieloniutka, a ona była tydzień temu może taka właśnie żółta. Ta była później sadzona, więc jeszcze nie chwyciła sobie tych składników odżywczych. Jeszcze tutaj muszę tabliczki porobić. Tutaj jest 4. cukinia. Także te grządki tak wyglądają. Ścieżki też ogarnęłyśmy. Zaraz będę kończyć je, bo w zeszłym roku mi się nie udało tą włókniną wykładać i trocinami przysypywać, ale to już będzie na dalszym etapie praca, dalszy etap prac porządkowych. Tu mam rządek ogórków, tu jeszcze chcę między melonami a ogórkami zielony groszek, to nawet dzisiaj sobie zasieję. Też zielony groszek możecie spokojnie siać co parę tygodni, przez całe lato. On bardzo szybko rośnie, bardzo szybko owocuje. Tutaj, tak jak mówiłam, ogórki są, już tam się pojawiają. Ogórki mam głównie oktopusy, ale chyba jest te ostatnie to są jakieś inne odmiany, ale to zrobię wam odcinek, bo oktopusy są moimi ulubionymi odmianą taką odporną, bardzo dobrze rodzącą, także super. I tutaj tak, truskawki, 2 rzędy pomidorów, tak jak w zeszłym roku. Jeszcze tutaj muszę, podlać go muszę już, bo... O, jaszczureczka, nie wiem, czy widzieliście.
No, ale właśnie zaściółkować, podlać te pomidorki, truskawki tutaj są, tu są jedna odmiana, tu jest inna odmiana, to są takie bardziej poziomkowe. One już przestały owocować, a te, powiem wam, nie nadążymy zbierać, mimo takich... Oj, przepraszam, ale muszę wam pokazać ją. No, one tam lubią albo pod tą ściółkę wchodzić, albo właśnie gdzieś tam w te krzaczki, bo tutaj jest bardzo dużo w ogóle jaszczurek na mojej działce, z czego się bardzo cieszę, ponieważ one wyjadają ślimaki i tam, gdzie właśnie spotykam jaszczurki, to tylko takie, wiecie, muszelki puste zostają. Widzę, że tu były ślimaki, a tak naprawdę no jakoś nie ma tych ślimaków, nie dokuczają tutaj, przynajmniej ślimaki. Dobrze, wracając jeszcze do ogrodu, no to właśnie też już zaczęłam tam tyczki stawiać do pomidorów. Dzisiaj przywiozłam sobie właśnie znaczniki. No to jeszcze wiecie, takie prace organizacyjne. Tutaj mam wszystko przygotowane do wysiewów. Ja tą ściółkę od razu wam powiem, jak ja sieję w tym sianie, że ją odgarniam po prostu tak na boki. Robię takie rządki i taki mam, wiecie, rządek odsłoniętej ziemi. Robię tam brustkę, sieję i wtedy te siewki tam sobie jakoś radzą. Ale później to te międzyrzędzia zostają zaściółkowane i to bardzo ułatwia, bardzo tłumi te chwasty. W tamtym roku położyłam tu agrowłókninę i już widzę, że jest lepiej z tymi chwastami, bo one coś tam, widzicie, przebijają się przez tą agrowłókninę, jak żeby inaczej, ale one mi idą z tych ugorów i w te grządki wrastają. Ale już jest lepiej, mi się wydaje, niż w zeszłym roku. Już widzę poprawę, że właśnie trochę obumarły te chwasty, więc taka ścieżka troszkę coś daje. No niestety, jak się ma właśnie za płotem taki ugór, no to chwasty się sieją, wiecie, korzenie, bardzo korzenie, właśnie tam takie sznurówki 2-metrowe wyciągałyśmy i właśnie pod ziemią idą do tych grządek, bo one tu czują, że tutaj jest żyzna ziemia. Tutaj jeszcze mam sałatkę, sałata się sama wysiała z zeszłego roku, to jest Lolo Rossa. Może ją jeszcze porozsadzam, nie wiem, czy ona nie jest za duża już, czy mi w kwiat nie pójdzie. No, ale właśnie też chyba sobie, wiecie, wysieję troszkę sałat. Tam jakieś mam takie odmiany, które teoretycznie nie idą tak szybko w kwiat, no bo teraz jest trudny okres dla sałat, bo jest dzień długi, ciepło i one bardzo szybko idą w kwiat. Tutaj możecie zobaczyć różnicę, ponieważ te 3 pomidory stały w doniczkach, bo no tam musiałam przeorganizować coś. Nie wiedziałam, czy je tu posadzę, czy nie. I to jest, powiem wam tak, ta sama odmiana, co ten pierwszy krzak. Tylko ten był wsadzony dużo wcześniej. I zobaczcie, to jest ta sama odmiana, siana w tym samym dniu, tak samo pielęgnowana, tylko ten poszedł do gruntu, pierwszy krzaczek, a te stały no do przedwczoraj w doniczkach. Jaka różnica jest? Bo już właśnie głodowały, ale myślę, że też szybko się tak wezmą za siebie. Też niedawno paprykę sadziłam, to też mam film nagrany o tym. Mam 2 grządki papryki w tej chwili, tutaj i tutaj. Tu jest na środku stanowisko dyń i jak widzicie i domyślacie się, też niedawno były posadzone, bo są blade. Były piękne sadzonki zielone, ale niestety długo stały, za długo w doniczkach. No ale one też, jak już złapie korzeń, tam jeszcze obornik jakiś dorzucę, bo tam przywieźli od koni obornik, to ja później tam będę tak ten obornik naokoło obkładać i jeszcze trociny tutaj takie przekompostowane. No dużo muszę tu materii dać, żeby one miały tych składników pod dostatkiem, bo dynie są bardzo żarłoczne. No a tu jest druga grządka z paprykami. Tutaj lubczyk, który już drugi raz rośnie, bo ścięłam go całego. No i jeszcze jagodnik będzie do obróbki, bo tutaj truskawki czekamy, aż skończą owocować. Jak je zbierzemy, to trzeba będzie ściąć wszystkie liście, też zadbać, właśnie nawóz jakiś dać, jakieś ściółki nowe, tu wszystko poplewić, ale na razie jeszcze jest dużo owoców, więc czekamy, aż skończą owocować. No i tam jeszcze będziemy ten jagodnik tam plewić, ale to wszystko wam pokażę. A, tutaj jeszcze są arbuzy i tutaj mi się jedna sadzonka złamała, to widzicie. Ja nie wiem, czy ona dojdzie do siebie, bo ona tak już tydzień tak wygląda.
Czy ona puści korzonki, bo ja ją tak głębiej wsadziłam, nie wiem. One puszczają na łodygach, bo to tak jak dyniowate, ale czy z niej coś będzie? W razie czego mam tą samą odmianę, dubluje się, więc jak z niej nic nie wyjdzie, no to ten będzie owocował. Zresztą o, tutaj już ma kwiat żeński, dosyć szybko. Nie pamiętam jaka to w tej chwili odmiana, bo właśnie muszę jeszcze znaczniki porobić. Dlatego te doniczki tak leżą, żebym się później nie pomyliła. Tak samo tutaj z paprykami. Też chcę Wam zrobić takie może właśnie odcinki jak o pomidorach będzie, że każdą odmianę omówię osobno. Tutaj Wam zalinkuję pod filmem odcinek o paprykach z zeszłego roku. I tam już te odmiany tam omawiam mniej więcej, pokazuję, tak? Chcecie sobie zajrzeć, to tam pod filmem dam linka. Ale może właśnie zrobię każdy odcinek o jednej odmianie. Może napiszcie, czy chcecie, tak? Dużo mam w tym roku odmian. Zresztą widać, bo każdy rządek to jest inna odmiana tu i inna odmiana tam. Tam jeszcze mam trochę bakłażanów. Bakłażanów mam mało w tym roku. Tylko posiałam tą Violettę Lungę. Tu jest chyba 7 czy 6 krzaczków. 6. No, jakoś ona najbardziej mi się podoba. Najbardziej taka jest wydajna. A też jakoś tak nie robię za dużo przetworów z bakłażanów. A tutaj było w zeszłym roku bardzo dużo bakłażanów. A teraz tylko Violetta Lunga. No to będę wszystko na bieżąco Wam pokazywać. Ogród już tak wygląda. Już bardziej przypomina ogród niż chwastowisko, bo to naprawdę było bardzo wszystko zaniedbane. Teraz jeszcze Was zaproszę na chwilkę do szklarni. Tam pokażę mniej więcej, co udało mi się zrobić, co planuję zrobić. Zapraszam do szklarni. Więc szklarnia, jak zazwyczaj w czerwcu u mnie, już zaczyna troszkę przypominać burz. Ja dzisiaj właśnie sobie będę podwiązywać środek na sznurki. Już boki zrobiłam. Widzicie, są sznureczki. A środek został mi najtrudniejszy w sumie, bo ja tutaj muszę na krzesełko się wdrapywać. I to już sobie przygotowałam takie znaczniki. Opisałam sobie w domu. Tu mam taki notesik. Pewnie większość z Was ma takie notesiki. Tu mam szklarnię. Od razu pokażę, jakie sobie to znaczy, nie? Numerki są. Każdemu numerkowi jest przypisany jakiś tam, jakaś odmiana pomidora. No i tu mam właśnie 3 grządki. I rozplanowane to jest, bo doniczki też leżą koło krzaków, ale wiecie, czasami gdzieś się ta doniczka przekręci, przerzuci, przemieni i później będzie pomyłka. A dzisiaj właśnie przyszedł już ten czas, że będę te znaczniki wieszać. To już pozabieram te doniczki, pousuwam wilki, bo już też wypada jakieś liści też. Ja Wam powiem, bardzo ostrożnie usuwam. No, na przykładzie takim Wam pokażę. Takie, które to są już w ziemi, zobaczcie, przysypane. No to usunę. Tutaj ten liść też usunę. No i te chyba też, ale to już później. Takie, które leżą, wiecie, już tak na ziemi bardzo, to będę usuwać. Z wilkami to muszę uważać, bo właśnie najpierw muszę sobie te znaczniki zawiesić, ponieważ mam kilka odmian samokończących się. To też Was uczulam na to, bo są takie odmiany krzaczaste, takie samokończące się, które nie mają tego stożka wzrostu niekończącego się. Tak jak na przykład ten. On po prostu my mu wilki urywamy, ale zawsze będzie ten czubek wzrostu się pojawiał i on tam, nie wiem, do sufitu, do dachu urośnie. A te samokończące, one kończą się zazwyczaj kwiatkiem. Jak znajdę Wam taki krzaczek, to Wam pokażę. I koniec. I już nie rośnie dalej. Musimy z wilków następne pędy z gronami kwiatowymi wyprowadzać. No i ja w zeszłym roku nie wiedziałam, że ta odmiana jest samokończąca się, bo pierwszy raz ją miałam. To był chyba Krym i zloty wiek. No i tak z rozpędu wilki usuwałam, a później patrzę, jeden kwiatek na krzaku. No fakt, że był bardzo dorodne grono, ale właśnie muszę w tym roku najpierw sobie te znaczniki powiesić, a później taka kolejność na razie. Najpierw właśnie sznurki, później znaczniki i wilki na końcu i liście.
Tu jeszcze w tym roku zrobiłam tak, że na końcu posadziłam ogórki szklarniowe. To jest ogórek Iwa, 4 sztuki. A tu mam chyba 3 odmiany. Tak, 3 odmiany po 2 krzaczki. I tutaj już widać takie, słuchajcie, plamy. I to jest prawdopodobnie efekt działania przędziorka, ponieważ ja zobaczyłam takie drobne nakłucia. O, wam pokażę. O, teraz widać. I to jest efekt działania przędziorka. Zazwyczaj na spodzie widać pajęczynkę albo takie owady, ale te owady dopiero pod lupą widać. I zrobiłam tu oprysk. I te liście, prawdopodobnie już nie ma tych przędziorków, bo tak staram się to obserwować. I ten oprysk to też wam zrobię odcinek, bo bardzo dobry jest, bardzo dobrze zadziałał. No to już takie świeże listki, przepraszam za ostrość, świeże listki widać już tak coraz lepiej wyglądają. Ja jeszcze ten oprysk powtórzę. No i niestety się przypałętał ten przędziorek. No tak to jest w szklarni, bo w gruncie to nie ma tego. No będę jeszcze obserwować, najwyżej jeszcze powtórzę, to jest właśnie oprysk HT, tylko z tymolem. Tylko ja go troszeczkę tak zmodyfikowałam, to wam też zrobię odcinek o tym. A to już jest pierwszy ogórek. Pierwszy ogórek. Tu wsadziłam sałaty jakiś czas temu, ale one chyba już tu mają właśnie za ciepło, widać. Już chyba idzie to w kwiat, nie wiąże główki, więc ja chyba ją pozrywam. Takie, wiecie, jeszcze te listki będą tak do kanapek, do jakichś sałatek, ale chyba ją zlikwiduję. I sobie tu wsadzę bazylię, bo mam bardzo dużo takiej bazylii wysianej. Teraz tak, może się zastanawiacie, czemu te pomidory są takie małe, a te na przykład za nimi takie duże. W tym roku miałam troszeczkę problemy z sadzonkami pomidorów i musiałam niektóre wysiać drugi raz. No i właśnie to jest efekt tego, że te są młodsze i jest taka różnica. Tam nie wiem, chyba miesiąc później musiałam wysiać, bo chciałam, no niektóre odmiany znowu mam tak pierwszy raz, żeby wam zrobić filmy o odmianach i staram się, żeby była jeden krzak w gruncie, jeden krzak w szklarni. Więc staram się tak zawsze mieć przynajmniej 2 sztuki danej odmiany. No i musiałam niestety wysiewać jeszcze raz niektóre odmiany. No i stąd ta różnica. Te były w ogóle, bo to dostałam od kogoś krzaczki, więc jejku, one chyba w lutym już ktoś siał. I no już nawet owocki mają zielone, zobaczcie. No ja nie mogę tak wcześnie wysiewać, bo nie mam gdzie trzymać takich dużych krzaków, no ale tak wczesne wysiewy gwarantują wczesne owocowanie. Najlepiej jak się ma ogrzewaną szklarnię. No, także jest taki, widzicie, trochę tutaj miszmasz, bo tu są małe, wielkie, średnie, ale to wszystko, powiem wam, miesiąc czasu i wyrówna się. No, wilki, jak mówiłam. To prawdopodobnie będzie też właśnie do usunięcia. Tutaj niektóre będę na 2 pędy, ale to postaram się jak najmniej na 2 pędy prowadzić. Chyba że mi się, o tutaj wam pokażę, tak rozwidli pomidor, no to już na 2 pędy pójdzie. Ale tak to będę się starała te wszystkie wilki pousuwać. Oczywiście, jeśli to nie jest samokończący się, tak jak mówiłam. No i tutaj jeszcze takie mam 4 bidy, które właśnie były później wysiewane. No i będą mniejsze, takie przedszkolaczki. Tu jeszcze mam cebulkę, która była na jesień sadzona i już chyba na dniach ją wyrwę, bo to taka jest rodzinna cebulka. Ona tak kępkami, troszkę jak szalotka, ale nie do końca. Więc ja chyba już ją usunę, żeby to nie zagłuszała tych pomidorów. No i tyle, nie? Tyle w szklarni. Jeszcze tak na koniec to wam powiem, że planuję tutaj zrobić w tym roku podlewanie kropelkowe. Przynajmniej w szklarni. Będę się starała zrobić go też na ogrodzie. Tam zresztą zauważyliście, może beczki stoją. I jeszcze nie wiem właśnie jak to rozwiążę, ale na pewno w szklarni chcę zrobić, bo no tutaj nie ma deszczów.
Jak na ogrodzie pada deszcz, to ogród podleje, a szklarnia jest zawsze u mnie taka bardzo wysuszona. Ziemia ogólnie u nas w ogrodzie jest taka piaszczysta, więc bardzo szybko przechodzi ta wilgoć, głębiej wysycha. Jeszcze właśnie tutaj będę ściółkować te grządki, plus jeszcze tu mi wyrastają się korzenie tych okolicznych drzew. No to jest, wiecie, nie do przeskoczenia. Trzeba będzie po prostu jakieś tam naokoło szklarni rowy wykopać, jakieś dać chyba tam takie ograniczenia tych korzeni. No bo ja co roku wydzieram z tych grządek takie korzenie brzus. No i to też bardzo osusza szybko te grządki. No i dlatego zależy mi, żeby tutaj to było nawadnianie. Też kupiłam, to zrobię odcinek, jak będę to nawadnianie w ogóle robiła. Wam pokażę. Kupiłam wąż pocący się tak zwany, bo są też węże takie z dziurkami co 30 tam, czy co 15, bo to zależy, różne są rozstawy centymetrów, nie? Od dziurki do dziurki. A ja kupiłam taki pocący się, żeby on na całej długości się tą wodę tak skraplał i podlewał. No bo tak jak tutaj widzicie, mam te tutaj bazylie, już mam wsadzone takie troszeczkę inne, jakieś cynamonowe chyba są. I ja właśnie chcę tak posadzić bazylię, czy tam jakieś jeszcze, może buraczki. No i tak ciężko by mi było te co 30 cm, a tak pomyślałam, niech będzie na całej długości ten wąż, żeby tak równomiernie te grządki nawadniał, żeby ta ziemia była wilgotna, no bo pokażę wam. Ja wczoraj podlewałam bardzo, a to zobaczcie, nie ma śladu po tej wodzie. I teraz jak ja tutaj będę podlewać tylko wokół korzeni, no to ta bryła będzie wilgotna tylko w tym miejscu, a korzenie już tutaj nie pójdą, gdzie jest ta susza. To zmarnowane miejsce, zmarnowana gleba, bo gleba będzie tylko żywa, kiedy będzie wilgotna. No więc takie punktowe, tu u mnie by się nie sprawdziło, a mam nadzieję, że właśnie ten wąż, który będzie tak na całej długości nawadniał, tutaj tylko puszczę może 2 razy, tutaj 3, żeby ta grządka była równomiernie, tak wiecie, nawilżona. No i wtedy te bakterie będą się tam dobre rozwijać. Wszystko będzie, wiecie, działało jak należy. No, bo na razie to taka susza. One sobie wejdą tam głęboko też, te korzenie, ale no to wiecie, jest piach, więc to tak szybko przelatuje. Tutaj były, wiecie co, takie burze, takie deszcze. Na ścieżce tam przed naszą działką, gdzie właśnie ten sąsiad Staw tam te brzegi robi, kopie, gliny jakieś nawiózł, to tam kałuże stały, a u mnie na działce ja nigdy w życiu nie widziałam kałuży, bo ta ziemia momentalnie, wiecie, wchłania. Ten piach jest jak sitko, przelatuje. No, także takie mam plany. Dobrze, już nie będę się rozgadywać, bo już widzę, że długo ten odcinek będzie trwał. Ale że dawno mnie nie było, chciałam wam pokazać właśnie, co tu się dzieje u mnie. Żyję, pracuję. Teraz to właśnie jest strasznie intensywna praca. I tak chciałam wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda u mnie. No więc, moi drodzy, bardzo się cieszę, że się mogłam odezwać dzisiaj do was. Taki będzie odcinek ogólny. Ja tak widzę, że co roku w czerwcu to mam odcinki ogólne, bo zazwyczaj jest trochę przerwy, bo ja zapracowana i nie mam czasu montować, a potem już daję odcinek ogólny. No ale jakoś to trzeba wszystko, słuchajcie, pogodzić. Staram się jak mogę. Bardzo dużo mi to radości sprawia, dlatego się cieszę, że dzisiaj coś dla was nagram. Mam nadzieję, że dzisiaj wskoczę do domu wieczorem po ogrodzie i jeszcze zdążę to wrzucić. Już nie będę jakoś bardzo montować, żebyście widzieli, co u mnie. No i to będzie dzisiaj na tyle, kochani. Żegnam się z wami. Do zobaczenia. Życzę udanego sezonu. Do usłyszenia. Pa, pa. Sadzę pomidory i tutaj tacka była ta, nawet ślady po niej, a pod tacką taki jegomość leżał. On chyba sobie właśnie wyszedł, przepoczwarzył się. Tutaj była taka norka i ja go zaniosę tam na kompostownik, ale zobaczcie, jaki on jest piękny. Ja tu w szklarni znajduję dużo takich pędraków, larw, właśnie takich dużych żuków.
bo one nie są jak kruszczyca, tylko o wiele większe. I teraz można zobaczyć właśnie osobnika dorosłego. Tylko żeby mi ostrość łapała. No, przepiękny. Taki nosorożec. Chodź, zaniosę cię do kompostownika. Od razu się ożywił, poczuł świeże powietrze. Zaraz cię tutaj puszczę. Tutaj będziesz miał dobrze. Dużo masz tutaj takiej butwiejącej materii. One właśnie w takich miejscach lubią składać jajka i później właśnie w takich miejscach znajduje ich dzieci. Dużo drewna, dużo trocin. No, także chodź sobie tutaj. A ja sobie posadzę pomidory w tym miejscu.